Dzień dobry wszystkim. Buraki to wyjątkowo cenne warzywo korzeniowe, mające korzystny wpływ na nasze zdrowie. Niby łatwe w uprawie, ale wymagające pewnej wiedzy, by ta się udała. W tym odcinku poznasz sekrety uprawy buraków, jak im zapewnić stanowisko, po jakich warzywach buraki będą rosły dobrze, jak siać i kiedy, jak je zapewnić im sąsiedztwo, by rosły zdrowiej. Dowiesz się też o tym, jak dbać o buraki w trakcie uprawy, jakie stosować naturalne opryski, by chronić je przed szkodnikami i chorobami. O tym wszystkim powiem w tym odcinku. Serdecznie zapraszam. Jakie stanowisko wybrać, by było najbardziej korzystne dla rozwoju buraków ćwikłowych? Należy unikać stanowisk zacienionych, ponieważ buraki potrzebują dużo światła do prawidłowego wzrostu. Optymalne miejsce to słoneczne, ciepłe, osłonięte od wiatru. Buraki najlepiej rosną na glebach lekkich, przepuszczalnych w drugim roku po oborniku. Ważne jest, aby gleba była nie tylko żyzna, ale również dobrze nawodniona, ponieważ brak wody może spowodować pęknięcia bulw oraz zmniejszenie plonu. Ważne jest również odpowiednie przygotowanie gleby przed sadzeniem buraków. Należy je dokładnie spulchnić, usunąć chwasty oraz wzbogacić w organiczne nawozy, które zapewnią roślinom odpowiednią ilość składników odżywczych. Takim organicznym nawozem może być kompost. Można go zmieszać z ziemią w celu uzupełnienia składników odżywczych. Ja stosuję metodę no-dig kompost, więc rozkładam na powierzchni gleby i w nim wysiewam buraki. Nie tylko wybór stanowiska decyduje o sukcesie w uprawie buraków. Ważne jest również to, po jakich warzywach go siejemy. Buraki będą dobrze rosły po roślinach strączkowych, takich jak groch czy bób, po ogórkach, pomidorach, cebuli, porze, sałacie, porzodkiewce, kalarepie. Unikamy stanowisk po burakach i szpinaku przez 3-4 lata. Robimy to ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się chorób i szkodników. Nie siejemy też po innych roślinach korzeniowych i ziemniakach. Kolejna rzecz, kiedy wysiewać buraki. Możemy robić już to od połowy kwietnia do pierwszej dekady lipca. Decydując się na wczesny siew, pamiętajmy, że młode siewki są wrażliwe na ujemne temperatury. Poza tym burak kiełkuje dopiero w temperaturze 8 stopni Celsjusza, a najbardziej optymalna temperatura do jego wzrostu to ta sięgająca powyżej 10 stopni. Nie śpieszmy się więc z jego wysiewem, chyba że mamy wyjątkowo ciepły rok. Buraki siejemy na głębokość 3-4 cm. Między nasionami zachowujemy odległość 6 do 10 cm. Pamiętajmy, że z jednego nasiona może wyrosnąć kilka roślin. W razie zbyt gęstych wschodów konieczna będzie przerywka. Między rzędami zachowujemy odległość od 20 do 40 cm. Jeśli zapewnimy dobry przepływ powietrza między roślinami, będą mniej chorować na choroby grzybowe. Buraki będą zdrowsze również dzięki bliskiemu sąsiedztwu pewnych roślin. Jeśli wysiejemy obok nich koper, kminek, czomber, oregano, majeranek, ogórecznik czy kolendrę, zapewnimy ochronę przed szkodnikami. Podobną rolę mogą spełnić nagietki i aksamitki. Te piękne kwiaty pomagają też pozbyć się bakterii powodujących gnicie korzeni buraka oraz odstraszają nicienie, drutowce i pędraki. Poza tym buraki możemy wsadzać obok grochu, rzodkiewki, roślin kapustnych, cebuli, fasoli karłowej. A jak jeszcze dbać o buraki w trakcie uprawy? Przede wszystkim musimy im zapewnić odpowiednią wilgotność. Gdy rośliny osiągają wysokość około 5 cm, przerzedzić rośliny, zrobić tak zwaną przerywkę. Usuwamy wówczas te najsłabsze. Ja czasami robię to nieco później i wykorzystuję liście i maleńkie buraki na botwinę
lub przetwory. Kolejna rzecz bardzo ważna, stale kontrolujmy poletko z burakami. Buraki często są atakowane przez mszyce. Gdy tylko zwijają się liście, sprawdźmy ich spód i szybko reagujmy. Jakie są naturalne metody na zwalczanie mszyc, dowiesz się z mojego starszego filmiku, którego karta jest teraz widoczna w prawym górnym rogu ekranu i na końcu opisu tego filmu. Myślę, że warto zajrzeć do niego, bo mszyce atakują nie tylko buraki. Jest jeszcze jeden sposób na zachowanie zdrowia buraków. Regularnie opryskuj je drożdżami. Drożdże są bogate w składniki odżywcze, takie jak witaminy, minerały i aminokwasy, które wspomagają wzrost i rozwój roślin oraz wzmacniają ich odporność na infekcje. Opryski te głównie chronią przed chorobami grzybowymi. Jak je przygotować? Przepis znajdziesz w moim starszym filmiku. Kartę udostępniam u góry ekranu i w opisie. Mam nadzieję, że te krótkie porady pomogą Wam w uprawie buraków. Czy lubicie to warzywo? Jak je wykorzystujecie w kuchni? Czy macie już wysiane buraki? Jeśli nie, to kiedy planujecie to zrobić? Życzę Wam wielkich buraczonych plonów i do usłyszenia w następnym odcinku.